Hej, witamy wszystkich na pokładzie. W tym odcinku pokażemy Wam coś, co wielu z Was bardzo ciekawi. Ile tak naprawdę kosztuje zamiana katamaranu czarterowego w nasz własny dom na wodzie. Bez owijania w bawełnę. Będzie konkretnie, szczerze. Mamy teraz trochę czasu, więc bierzemy się za robotę i rozkładamy wszystko na czynniki pierwsze. Od sprzętu przez upgrade'y, aż po niewidzialne koszty, które potrafią naprawdę zaskoczyć. Jeżeli marzycie o życiu na wodzie, to ten odcinek jest właśnie dla Was. No to co? Zaczynamy! Hello guys! Wiele osób myśli, że kupujesz katamaran i już żyjesz marzeniami. Prawda jest taka, że nasza łódka w wersji czarterowej była gotowa na krótkie wakacje albo weekend, ale nie na nasze życie na wodzie. Dzisiaj chcemy Wam pokazać, ile naprawdę kosztowało nas zamienienie jej na bezpieczny i komfortowy dom na wodzie. Dziś rozkładamy wszystko na czynniki pierwsze. Podzieliliśmy to na 3 kategorie. Pierwsza to bezpieczeństwo, które jest absolutnie najważniejsze. Druga, ile kosztuje komfort na życie na katamaranie. No i trzecia, rzeczy, bez których w sumie moglibyśmy żyć. Alright, zaczynamy. Pierwsza, bezpieczeństwo na oceanie. Żeśmy nominowali jako numer 1. Pierwszy jest IPER. IPER. Ale to jest taki lepszy IPER, bo ma jeszcze AIS. Troszeczkę droższy, najnowszy jaki wyszedł. IPER to jest skrót of Emergency Position Identification Radio Beacon, czyli awaryjna radio pława ratunkowa. To jest taki oficjalna definicja. Co to robi? To jest jedno z najważniejszych urządzeń na bezpieczeństwa na łódce. Aktywowany jest sygnał SOS, który jest potem wysyłany przez satelitę i rozpoczyna się akcja ratunkowa. Ile to kosztowało? Może to uratować życie, jeżeli wszystkie inne metody zawiodą. Cena? 930 US. Tak. Ale do tego nie trzeba mieć subscription, także jest dobrze, bo mamy inne, później powiemy, które trzeba jeszcze, oprócz tego, że kupimy, to musimy płacić miesięcznie za to. Jednym z nich jest Garmin InReach Mini. Takie małe coś. Które też nam może życie uratować, bo w porównaniu do IPER to kosztowało $300 chyba, tak? Ile tam masz? $300 US plus subskrypcja 15 miesięcznie. 15 miesięcznie, czyli i przez to możemy robić, że mamy komunikację przez tekst z kim chcemy, ze znajomymi, plus mamy też taki mały baton SOS, który uruchamia akcję ratunkową i pokazuje pozycję naszą, gdzie jesteśmy. No i co? I podaje Ci też pogodę jakąś taką minimalną, podstawową pogodę przez satelitę, czyli jak nasz, powiedzmy, Starlink zawiedzie, no to mamy jakąś tam pogodę. Ale do Starlinka dojdziemy później. No dobra, następny mamy, czyli cena była jego $300 i $15 płacimy miesięcznie, subskrybujemy. Następny mamy, wiadomo, no wszyscy to wiedzą, co to jest, VHF Radio. Nie, to jak w emergency, to się przydaje cały czas, no ale jeszcze jak zabieramy to na tratwę ratunkową, jakby było i to taki... Żeby mieć komunikację z innymi łódkami, krótki zasięg. Okej, no i następny przechodzimy... No to kosztowało 100... To kosztowało 180 US. Nie. Okej, my podajemy ceny w amerykańskich dolarach. Wszystko w amerykańskim będzie, tak. Mini Starlink. To było... A, to jest taki bezpieczeństwo i komfort trochę. Tak, wchodzi w obie kategorie. Kupiliśmy go w Puerto Rico
tak za 500 499 amerykańskich. Tak. Ale zainstalowaliśmy go dopiero na Dominikanie. To znaczy nie Uruchomiliśmy go i zainstalowali. Na Dominikanie, bo przez to wygraliśmy. Dowiedzieliśmy się od innych cruisers, że na Dominikana jest Dotowana, tam mają dotowana, dotacje. dlatego że mało internetu chyba jest Rząd dotuje i płacimy za unlimited, czyli nie mamy limitu na datę. Płacimy gdzieś około $90 miesięcznie, tylko że to jest wersja RV. Większość ludzi używa wersji RV, czyli mamy pokrycie gdzieś tak do 50-40 mil od lądu. Czyli czasami jak płyniemy, to nagle zanika Starlink i nie mamy wtedy kontaktu z nikim. To jest okej, ale dlatego mamy ten InReach Garmin, ale to jest okej na coastal cruising, co my robimy. Jak będziemy chcieli cross Atlantic, to trzeba zmienić plan na inny, oczywiście na Marine Plan, który jest znacznie droższy, ale teraz nam wystarcza, to jest Wystarczy. Okej. Czyli następny, żeśmy stwierdzili, że ważną rzeczą jest, zrobiliśmy upgrade w kamizelkach ratunkowych i wszystkim hardware i linach, zaczepy i tak dalej. Bo wszystkie te kamizelki, co przyszły, to były takie... To był taki tania wersja, jakieś takie, nie wiadomo jaka to kamizelka. Próbowaliśmy się ich pozbyć na Dominikanie, ale nawet tam tego nikt nie chce. Także my mamy porządne kamizelki na przepływy, na dalsze przeprawy. Znaczy, mamy tylko 4. Mamy tylko 4 porządne, także liczymy, że maksymalnie gości możemy mieć 2. Także. W porywach 6 z własnymi kamizelkami. 4 porządne kamizelki i to ile tam by te W sumie wyliczyliśmy, że z tymi wszystkimi zaczepami, linami i te wszystkie inne, które są niezbędne, około $1100. Tak. Dużym upgrade'em było też, który żeśmy zainstalowali w Miami, większe rzeczy żeśmy zrobili w Miami, to jest radar. Duże rzeczy zrobiliśmy też na Dominikanie. I na Dominikanie, tak. Okej, idziemy najpierw necessities, czyli safety, bezpieczeństwo, radar. Radar, jak wszyscy wiemy, po co jest radar, że jest nieodzowny. Oczywiście radar jest, to jest po prostu rzecz, którą po prostu musieliśmy mieć. Bo pływanie w nocy, pływanie w mgłach, no i bardzo ważna sprawa, że wszystkie pogodowe sprawy, burze, nie burze, widzimy z daleka, także staramy się je ominąć. Nie zawsze się to się udaje. Wszystko widać, tak? Co jest. Mamy też, zrobiliśmy upgrade do... Ale czekaj, radar ile było? Radar był z kablami, ze wszystkim? Około $2500. Tak. Następne mamy... porządną tablet do Navionics. Do Navionics, do systemu nawigacyjnego. Ona jest taka naprawdę bardzo porządna. Jak spadnie, nie powinna się rozbić. Mam nadzieję, że nie będziemy próbować. Jest IP68 waterproof, czyli troszeczkę można do metra, podobno do wody ją wsadzić. No wiesz, ale tu wszystko jest powyżej metra, także miejmy nadzieję, że ona nam jednak do wody nie spadnie. Jedną ważną rzeczą, którego jeszcze nie mamy... Okej, ale ile za tą tablet zapłaciliśmy? 600, bo ja kupiłem ją na Amazon, która była used na Amazon, jak nowa, zapłaciliśmy chyba $700. $700, no dobrze. Amerykańskich. Okej, jedyna rzecz, która nam jeszcze została i którą musimy dokupić, jest tak zwany IIS. Co to jest IIS? Pokazuje ci pozycję twojej łódki dla innych jachtów, no i inne jachty widzą ciebie i mówią ci, jak jesteś na pozycji, na kolizję idziesz, także to jest bardzo ważna rzecz, ale po prostu nie mieliśmy, czekamy na dobry deal i nie możemy znaleźć dobrego deal. Czyli pokazuje nam, czyli możemy się widzieć elektronicznie z innymi łódkami i wiemy, czy płynie coś na collision course z nami, czy nie. Mamy czas na reakcję, żeby ewentualnie to jeszcze nie jest, to jest jedna rzecz, której nam brakuje która jest bardzo ważna. Jedziemy, to
i będzie zainstalowana wkrótce. tylko Wkrótce. musimy- Zapomnieliśmy też wspomnieć jednym z pierwszych rzeczy, jakie żeśmy zrobili, co było definitywnie bezpieczeństwo, to była kotwica, A, no którą żeśmy zamontowali już w San Martin. Okej, kotwicę. Oryginalnie przychodzi kotwica na charter boat, jest za mała i nie najlepszej quality. Quality, wartość tylko, znaczy Powinniśmy- quality. Delta 28 kg. Co prawda to była stainless steel, ale stanowczo za mała. My zainstalowaliśmy, wszyscy mówią, według mojego research zrobiliśmy i wszyscy mówią, że najlepsza jest Rockna i największą Rockna, jaką mogliśmy założyć, żeby nasz windlass Żeby silnik mógł wciągnąć to na 40 kg. 40 kilo. Także założyliśmy największą, jaką możemy. No i plus było 30 metrów chyba łańcucha, bo to było 100 feet, to ile to jest? 30 metrów łańcucha gdzieś, a założyliśmy 90, czyli 2 razy tyle, 200 metrów łańcucha. 200 feet łańcucha, także mamy około 90 metrów łańcucha. Tak? 90 metrów łańcucha i mamy najcięższą kotwicę, jaką możemy, także teraz śpimy spokojnie i mamy nadzieję, że Wiemy, że nie powinniśmy się przemieszczać. jak zakotwić. Ostatnią kotwicą mieliśmy 2 przypadki, pamiętasz, jak Tak, na tak. BVI przywiało 30 knots i zaczęliśmy dragging I robić. kotwica po prostu puszczała. puszczała i Do tej pory, już tyle troszkę pływamy, jeszcze się nie zdarzyło, żeby puściła nawet męż, także trzyma jak śpimy spokojnie. śpimy spokojnie, a to jest bardzo ważne. Następną rzeczą, znaczy A następną, kotwica ile? Ma ten, kotwica była 5000 Z łańcuchem, z łańcuchem razem, z tym wszystkim, z tym fitting, ze wszystkim. około 5000 Około 5 000 amerykańskich. Dobrze. No i jedną z pierwszych rzeczy w ogóle, jaką żeśmy kupili, jak żeśmy się pojawili w San Martin, to była dinghy, bo to jest nasz samochód na wodzie. To jest nasze coś, Ferrari na wodzie. Ferrari na wodzie, my się przemieszczamy tym, to po prostu nie było opcji, żeby To tego jest nasz nie samochód, mieć. no, To jest dokładnie. nasz samochód, więc wybraliśmy taką wersję medium, porównując do samochodu, to bym powiedziała, no może nie Mercedes, bo nie jest z kierownicą, jest zwykłym silnikiem na ten 18 horsepower ma nasz silnik. Dinghy jaka duża była? 3,10 chyba, 3,10. 3 metry? 3 metry 10 3 metry centymetrów. 10. No taka jest, znaczy twarde podłoga. dno jest, także jest Na razie taka zdaje okej. egzamin. No zdaje egzamin. Dyngi była chyba coś koło 3000 i silnik był 2800, czyli koło 6000. Około 6000 A jeszcze łańcuch musieliśmy kupić, bo wszyscy mówią, że kradną dyngi, także musieliśmy kupić stainless steel łańcuch, żeby zamykać ją. Jak zostawiamy na dinghy dock na niektórych wyspach, to jest ważne, żeby zamknąć tą Zawiązać dinghy, i zamknąć na kłódkę. bo po prostu można być bardzo Nie wszędzie, niemile ale- rozczarowanym, jak wrócisz, że tej dinghy już nie będzie. Bardzo kradną. Może ten silnik, który my mamy, nie jest aż taki bardzo popularny, bo który oni najbardziej kradną? Yamaha. Yamaha. My mamy Tohatsu. Także nasz może nie jest taki bardzo popularny, ale wszyscy mówią, że lepiej zamykać. No i zapomnieliśmy o piorunochronie. To też można zaliczyć Okej, do ktoś nam safety. powiedział, założyliśmy piorunochron, bo duży problem jest na jachtach, że często, Pioruny strzelają gadamy z cruiserami i często pioruny strzelają i mogą i być niszczą całą elektronikę. całą elektronikę. Czyli założyliśmy, po moim research znaleźliśmy coś takiego, ktoś nam powiedział o tym. No i prawda jest taka, że ten piorunochron kosztował ile? Około $300? $300. Amerykańskich. Założyliśmy go na maszcie, no i zmniejsza podobno, statystycznie zmniejsza O 30%. o 30%, że cię uderzy. Także jak jesteś sam na środku oceanu, to może nie jest ten, ale wszyscy mówią, że jak stoi na przykład 10 jachtów i ty masz to na maszcie, a tamte nie mają, no to jesteś safe. Także To znaczy masz 30% mniej szans, że trafi statystycznie rzecz akurat biorąc. w ciebie. Chyba że masz najwyższy maszt w okolicach, to ten piorunochron też nie pomoże. No najlepiej ale stawać przy większej łódce z większym maszcie i bez piorunochronu. keep the finger crossed,
basen, wszystko będzie dobrze. Także teraz jak kotwiczymy, to szukamy, wiesz, wyższego Łódek masztu bez piorunochronu. No nie dokładnie, no ale tak mniej więcej też patrzymy. No dobrze, na to. czyli tak mniej więcej by to wyglądało bezpieczeństwo. Ja myślę, że myśmy chyba o wszystkim powiedzieli, co było zamontowane na łódce, które daje nam bezpieczeństwo na wodzie. Po szybkim wyliczeniu kosztowało nas to w granicach dokładnie 17 800, czyli około 18 tysięcy dolarów. Dobra, przejdźmy teraz do następnego części, czyli komfort na łódce. Co jest komfortem na łódce? Komfortem na łódce było przede wszystkim zainstalowanie solarów, co zwiększyło ilość energii, którą żeśmy Oryginalnie mieliśmy 200 watów solarów, czyli nic, czyli praktycznie codziennie musieliśmy włączać generator i nie mieliśmy w ogóle inwertora 110. Czyli w ogóle praktycznie nic nie można było używać. Bez włączania generatora ciągle, a generator ciągle diesel i dlatego oszczędzaliśmy. Tak, nie można było nic po prostu używać. To Nic było za darmo strasznie frustrujące, ale no tak, no konstrukcję, czyli ten Tower in a Box kupiliśmy, ja tam z jednych odcinków pokazywała, jak żeśmy targali te boksy w San Martin, zamówiliśmy to przybyło w San Martin i dopiero montowaliśmy to, tam też z jednych odcinków jest pokazane, jak żeśmy się męczyli i montowali to wszystko na Dominikanie. Więc konstrukcja sama z przewózką, z delivery kosztowała około $5500, a same panele kosztowały w granicach 1500. Na początku żeśmy zamówili 6, bo żeśmy myśleli, że to wszystko jakoś się zmieści, no ale niestety znaleźliśmy miejsce tylko na 4, czyli 4 razy 550 i każdy, czyli 2200, tak? Dołożyliśmy do 200, które oryginalnie żeśmy mieli, czyli zwiększyliśmy z 200 W na 2400, czyli zbudowaliśmy sobie taką małą elektrownię. No ale trzeba było to jakoś uruchomić, więc tu do kontroli tego wszystkiego był Victron System, tak? To wszyscy mówią, że to jest najlepszy system, także poszliśmy najbardziej niezawodny, także kupiliśmy Victron, wszystkie te Multiplastu, mamy 3000 To jest system, który kontroluje i tak kind of rozporządza tą energią, możesz widzieć, bo są panele kontrolne, gdzie możesz sobie zaglądnąć i zobaczyć, co ile bierze. Taki mały komputer do tego jest, no anyway, to wszystko jest kontroluje całą elektrownią naszą, którą mamy. Czyli w tym momencie mogliśmy praktycznie, ale jeszcze nie całkiem, bo musieliśmy zmienić baterie. Mieliśmy asydowe baterie, które... Jakie ceny mówiłeś? Okej, sorry. Victron System kosztował i te wszystkie urządzenia i te kable, załączniki i tak dalej. Kosztowało to 8000 US. Bezpieczniki, to ekstra te rzeczy. Kable, śruby, no whatever, to wszystko. Problemem też było to, że praktycznie montowaliśmy to na Dominikanie, a jak wiemy, no to tam dostanie czegokolwiek, jeżeli chodzi o marine grade, to było praktycznie niemożliwe, także musieliśmy wszystko zamawiać na Amazonie, czekać na to i jeszcze, no po prostu czas. No ale anyway, no wszystko żeśmy zamontowali i jest. Kosztowało nas to 8000. No i o bateriach. Też musieliśmy zmienić baterię. Tak, oryginalnie mieliśmy 600 amperogodzin AMG, to były kwasowe baterie i zmieniliśmy je na 1200 amperogodzin lithium jak to po polsku? Lithium baterie. Litowe baterie. No i no co, to nam pozwoliło wreszcie korzystać z wszystkich benefitów, jakie nam dawały solar panels. Nie musieliśmy oszczędzać. Bata nawet kupiła żelazko teraz. Tak, to już jest ekstra. Także mogę wreszcie używać wszystkie moje roboty kuchenne. I mamy prąd za darmo. Mamy prąd za darmo, tak, no już nie musimy używać generatorów
generatora. Nawet kuchenki gazowej coraz mniej używamy, tylko używamy Convection oven mamy, tak. jeden Ninja, Beata ma roboty te i wszystko używamy, elektrykę i jeszcze nam się nie zdarzyło, żeby zabrakło nam energii, także... Okej, czyli... No i ciepła woda, jest też hot water tank, bo ciepła woda, Tak, można... zbiornik wody cieplej można podgrzewać kiedy chcemy. Kiedy chcemy. Czyli kosztowało wymiana baterii i zakupienie baterii kosztowało 1500 US, tak? Tak, a Z tego- stare oddaliśmy za Stare darmo, oddaliśmy. które były w dobrym stanie, oddaliśmy komuś, bo był Byliśmy bardzo szczęśliwi z tego powodu, że udało nam się oddać te baterie, bo naprawdę to był problem. One były tak ciężkie, no ale jakoś nam się udało. No i co? No dalej ważnym etapem było zainstalowanie odsalarki do wody. To jest game changer. To po prostu zmieniło Zmieniło nasze życie na katamaranie. Mamy wreszcie swoją wodę. Nie musimy się martwić, nie musimy jeździć wszędzie i szukać chociaż wody. ciągle łapiemy, jak to widać, ale to tak łapiemy na pranie, nie pranie, nie musimy, ale tak z Nie przyzwyczajenia. Ale to był naprawdę duży problem. Woda. Ciągle żeśmy się martwili o wodę. Nie ma wody. Pitnej wody. Teraz mamy naprawdę dobrej jakości wodę robioną. Musimy robić co 3 dni, bo jaki to jest watermaker? C-Pro watermaker? C-Pro mamy dwie membrany ma i on ma wydajność 40 galonów na godzinę, czyli ile? Około 160 To litrów. około 160 litrów na godzinę, czyli godzinę. Czyli jest ok. Co 3 dni praktycznie musimy go używać, chcemy czy nie. My także musimy używać wody, nie tyle, że musimy, ale musimy co 3 dni używać go gdzieś przez 2 godziny. No daje nam to naprawdę niezależność. Ja po prostu się już nie muszę martwić o wodę, a to jest bardzo ważne. I no i możesz brać prysznicę możesz brać po 15 no nie tak jak w minut. domu, ale po No ale prawie. Także wszystko zaczyna się robić takie domowe. Co jeszcze mamy tutaj ważne, takie, do której naszą lodówkę musieliśmy upgrade, bo lodówka, która jest na łódce, jest po prostu mała. No i jak potrzebujemy zrobić zakupy w miejscu, gdzie można zrobić zakupy, no to jednak musieliśmy kupić duży cooler / lodówka, gdzie możemy po prostu zamrażarka, lodówka, Nie, gdzie to można dużo rzeczy po prostu To jest taki sobie... porządny cooler, lodówka, zamrażarka, ma 2 stage chyba kompresor, w każdym razie to nie jest tania rzecz, bo też musieliśmy to kupić, kosztowało nas to około $1500. No i tak, no i następną rzeczą, mówimy o komforcie, zrobiliśmy upgrade poduszek, siedzeń do kokpitu. Mamy ładne, takie bardzo wygodne poduszki, tu już były sprawdzone kilkakrotnie, także są naprawdę bardzo wygodne. Kupiliśmy je, zainstalowaliśmy, były custom made, tutaj zrobiliśmy do wymiarów tutaj, no i naprawdę zdają egzamin. Poduszki kosztowały nas, lodówka była 1500 amerykańskich, ale To samo w San Martin, bo my przysłaliśmy to na San Martin, taka lodówka kosztuje w granicach 2500. 2500, także tu też przysłaliśmy ją w kontenerze z Kanady, ten cooler. No i te siedzenia nas kosztowały mniej więcej około $1000. No i też ważne, zrobiliśmy upgrade telewizora. Mamy większy telewizor, bo ten mały oddamy na Dominikanie komuś. I tutaj muszę podziękować Robertowi i Dorotce, że przekonali kapitana, że jednak ten telewizor, który mamy, to po prostu nie pasuje do łódki. No i wspólnie żeśmy zadecydowali, że zwiększamy z 24 na 32. Wow! Big difference. No i teraz możesz swoje polskie seriale oglądać. Mogę seriale oglądać. Co jeszcze? W San Martin jedną z pierwszych rzeczy, jaką żeśmy zamontowali, no to są żaluzje przeciwsłoneczne, które na Karaibach naprawdę są bardzo, bardzo ważne, bo jednak to słońce jest bardzo mocne. Pomógł nam przy tym
Zbyszek, też mu bardzo dziękujemy, zamontowaliśmy te żaluzje, materiał i hardware, te wszystkie inne kosztowało, ile to kosztowało? Około 2000? 2000 US? No, coś takiego. Zostało nam trochę zamków jeszcze na tą drugie. Już tak trochę, tak jak mówię, pamięć jest zawodna, już trochę tak zapominamy, ale to tak mniej więcej. Czyli reasumując, komfort na New Wave kosztował nas w granicach 27 000. O, ale teraz wróćmy jeszcze, nie wiem, czy to do komfortu życia, czy do rzeczy, przez których się możemy obejść. Musimy zaliczyć również kajaki i deski do pływania. No tak, to jest... No coś trzeba robić, no to zabawki. Zabawki, no kajak i deska, jedna deska, Później druga. potem druga deska, anyway, no tak mniej więcej, będąc po konserwatywnej stronie, około $1000. No okej, co jest jakimś, no ten trzeci etap, trzeci rzeczy, bez których możemy się obejść? No nie wiem, czy ja mogę się obejść. Okej, no... Bez suszarki żelazka. Suszarka i żelazko. To ja myślę, że jest niepotrzebne. Można się obejść, no ale po co? No ale po co, jak energii na tyle jest, że możemy to robić. Okej, oczywiście, czyli reasumując to wszystko, wyliczyliśmy, że wydaliśmy w granicach 45 000 US. Ale przy zero robocizny, robocizna nasza plus naszych przyjaciół, szczególne dzięki dla Roberta i Zbyszka, którzy naprawdę nam bardzo tutaj w tej kwestii pomogli. No i teraz tak, dla porównania rozmawialiśmy z cruiserami i którzy mają taką samą łódkę jak my. w takim samym stanie kupili. Tak też od Mooring, czyli Goła. Nic nie było na tej łódce. No ale oni poszli dosyć łatwym takim sposobem, bo zostawili łódkę w San Martin na marinie, no i praktycznie zrobili wszystko to, co my, żeby to wszystko to samo, to zrobili co my. No ale przez profesjonalistów. Przez profesjonalistów i wszystko było zrobione. Ale my też jesteśmy, ty jesteś inżynier. Stałem się z musu, bo inaczej wiesz. No i powiedzieli nam, że przyjechali po 2 miesiącach, wszystko było zrobione. No tak, wszystko to, co my mieliśmy. I dostali rachunek kosztowało ich to 140 000 amerykańskich. Także Polak Polak potrafi zaoszczędzić. Czyli teoretycznie w kieszeni mamy $100,000, prawie $100,000. Na przyjemności. Polak potrafi. Także to tak mniej więcej wygląda kosztorys, jaki wkład włożyliśmy w to, żeby zamienić łódkę czarterową w nasz dom na wodzie. Ze wszystkimi komfortami. Ze wszystkimi komfortami, to znaczy jesteśmy naprawdę teraz bardzo... nam nic nie brakuje. Nic nam naprawdę nie brakuje. Wszystko to, co w domu, to mamy. No. Mamy dom na wodzie. See you guys! Pokazaliśmy Wam prawdziwe koszty, kulisy i wyzwania związane z zamianą łódki czarterowej w nasz wymarzony dom na wodzie. To była duża inwestycja czasu, pracy i pieniędzy. Nowy etap przed nami. Mniej miasta, więcej natury, ciszy i tej wolności, dla której wybraliśmy życie pod żaglami. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Wracamy tam, gdzie naprawdę zaczyna się przygoda. See ya! Bye!